Szanowni Państwo, w ostatnim czasie wkrętarki udarowe zyskują coraz większą popularność. Początkujący majsterkowicze zastanawiają się, jakie narzędzie wybrać. Czy wkrętarkę udarową, czy wiertarko-wkrętarkę. W tym materiale zaprezentuję różnice w działaniu obu urządzeń w 4 skrajnych zastosowaniach do pracy w drewnie. Będę wkręcał małe wkręty, wkręcał duże wkręty, wiercił małe otwory i wiercił duże otwory wiertłami łopatkowymi. Zobaczycie, jakie są wady i zalety jednego i drugiego typu urządzeń. Ale nim to, zacznijmy od oczywistych porównań wynikających z budowy. Wiertarko-wkrętarki przede wszystkim posiadają uchwyt wiertarski. Ten uchwyt sprawia, że są bardziej uniwersalne, jeśli chodzi o zastosowanie osprzętu. We wkrętarkach uchwyt jest sześciokątny. Dodatkowo we wkrętarkach udarowych stosuje się najczęściej uchwyt z zabezpieczeniem, co sprawia, że zwykle nie zastosujemy w nich bezpośrednio bitów 25 mm, ale musimy się dodatkowo posłużyć jakąś przedłużką. Wiertarko-wkrętarki wyposażone są zwykle w sprzęgło ograniczające moment dokręcania. Może ono być kilkunasto albo kilkudziesięciostopniowe, a każda kolejna pozycja oznacza wyższy moment dokręcania. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad stosowanym momentem siły. W przypadku wkrętarek udarowych nie ma sprzęgła ograniczającego moment dokręcania. Niektóre modele, zwłaszcza te mocniejsze, wyposażone są w ograniczniki mocy, najczęściej kilkustopniowe. W przypadku prezentowanego tutaj Ryobi mamy 3 stopnie mocy, plus jeszcze dodatkowy tryb Deck Drive. Wiertarko-wkrętarki mogą być wyposażone w kilka biegów. Najczęściej są to 2 biegi. W tańszych, starszych modelach bywało, że był tylko 1 bieg, a niektórzy producenci stosują nawet 3 biegi. Biegi pozwalają zmienić szybkość obrotową urządzenia kosztem maksymalnego momentu obrotowego. Dlatego zwykle niższe biegi stosujemy do cięższych zadań, tam gdzie wymagany jest wysoki moment, a zatem do dokręcania, a wyższe biegi stosujemy tam, gdzie potrzebna jest wysoka szybkość, czyli na przykład do wiercenia. Kolejna różnica to oczywiście rozmiary. Wkrętarki z racji braku uchwytu wiertarskiego są zwykle krótsze. Wysokość z tym najczęściej jest zbliżona w obu urządzeniach. Brak uchwytu wiertarskiego powoduje, że niektórzy producenci wyposażają swoje wkrętarki udarowe w oświetlenie w formie diod zlokalizowanych wokół uchwytu sześciokątnego. Niektórzy stosują klasyczne, znane przy wiertarko-wkrętarkach usytuowanie lampek albo bezpośrednio nad spustem, albo w stopce nad baterią. W przypadku wiertarko-wkrętarki stosuje się usytuowanie albo bezpośrednio nad spustem, albo w nowszych urządzeniach częściej na stopce nad baterią. Zobaczmy, jak poradzą sobie oba urządzenia przy wkręcaniu małych wkrętów. W przypadku wiertarko-wkrętarki możemy ustawić odpowiedni moment i jeżeli wkręt nie zagłębi się odpowiednio głęboko, zwiększając ustawienie, doprowadzić do wkręcenia na odpowiednią głębokość. Z kolei w przypadku wkrętarki udarowej, jeśli nie ograniczymy mocy, to już po chwili wkręt zagłębiony jest znacznie w materiał, co oczywiście jest niekorzystne. Nawet jeżeli uda nam się w porę zatrzymać wkręcanie, to należy zauważyć, że nawet przy małym wkręcie może nastąpić pęknięcie materiału. Wkręcanie dużych wkrętów. Zaczynamy od wkrętarki udarowej. Udaje jej się wkręcić wkręt do końca. W przypadku wkręcania wiertarko-wkrętarką sytuacja jest podobna. Tym razem jednak nie udaje nam się wkręcić wkręta do końca ze względu na zbyt duży opór. Dodatkowo na samym końcu wkrętarka potrafi wykręcić nam rękę w nadgarstku. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli nawiercimy otwór prowadzący. Tym razem wiertarko-wkrętarka zagłębiła wkręt do samego końca, ale momenty były znów tak duże, że wiertarko-wkrętarka mogła wykręcić rękę w nadgarstku.
A co jeśli nawiercimy otwór i wkręcimy wkręt wkrętarką udarową? Tym razem nie ma niekorzystnego rozpęknięcia się materiału, wkręt wszedł szybko do końca i pod koniec działania nie wyrywał nam ręki w nadgarstku. Wiercenie małych otworów. Aby móc wiercić wkrętarką udarową, należy wyposażyć się albo w wiertła z uchwytem sześciokątnym, albo w odpowiedni adapter. W obu przypadkach końcowy efekt był taki sam. A jak sytuacja wygląda przy wierceniu wiertłami łopatkowymi? W tym przypadku użyję wierteł łopatkowych Boscha z tzw. serii Daredevil. Mają one uchwyty sześciokątne, więc mogę stosować je w obu urządzeniach bez dodatkowych adapterów. W przypadku wiercenia otworu o średnicy 32 mm wiertarko-wkrętarka zatrzymała się i nie była w stanie dalej obrócić wiertła ani w jedną, ani w drugą stronę. W przypadku zastosowania wkrętarki udarowej można było przewiercić materiał na wylot. Nie było też problemu, aby wykręcić wiertło